Szymon, Edgar, wielkie dzięki za to, że jesteście dzisiaj z nami. Zaczniemy od razu od bardzo ważnego pytania o zespół PMO, który mi kojarzy się z międzynarodowym środowiskiem pracy. Ale żeby to nie było tylko takie puste hasło, chciałabym usłyszeć od Was historię, informacje, jak ta międzynarodowość w zespole wygląda, zwłaszcza, że w Waszej pracy współpracuje ze sobą zespół z Polski i zespół z Niemiec. Tak jest i ta międzynarodowość u nas objawia się na wielu płaszczyznach. Z jednej strony zespół PMO w Polsce jest już sam w sobie zespołem międzynarodowym. Mamy osoby z różnych krajów, naszym urzędowym językiem jest przez to język angielski i wszystkie spotkania i cała komunikacja odbywa się w języku angielskim. Także już na samym początku rzeczywiście jesteśmy zespołem międzynarodowym. Czyli nawet wyłączając współpracę z zespołem z Niemiec, już by było międzynarodowo. Jak najbardziej, tak. Okej. Tak, I dokładamy do tego kolejną cegiełkę, czyli zespół, którym zarządzasz ty, Edgar, czyli zespół, który jest po stronie niemieckiej. Jasne, dokładnie. Także nasz zespół też oczywiście jest zespołem międzynarodowym. My współpracujemy z Szymonem i z PwC Polska na projektach w zakresie sektora publicznego, tak, czyli oczywiście siłą rzeczy ten sektor publiczny w Niemczech posługuje się głównie językiem niemieckim, no ale oczywiście tak jak w naszym całym PwC Network zakładamy, że językiem takim pracy ogólnie jest język angielski. Jeśli chodzi o sektor publiczny, no to oczywiście język niemiecki, tak? Czyli rozumiem, że kompetencje językowe, im więcej tych języków dany kandydat ma w swoim CV i poprawnie nimi włada, tym lepiej. Dokładnie. Tutaj zwłaszcza angielski, niemiecki, ale jak jest coś więcej, to dodatkowo się przydaje. Opowiedzcie mi coś więcej o tym, jak nawiązała się ta współpraca między zespołem PwC Polska i PwC Niemcy, patrząc na to, czym wy się zajmujecie, czyli zarządzaniem też zespołami PMO. Dobrze, to jeszcze wracając do tej współpracy międzynarodowej, bo cała firma PwC, tak, i sieć naszych firm na świecie to jest środowisko międzynarodowe, więc jakby bardzo często spotykamy się w tej międzynarodowej tutaj pracy. Natomiast to, co udało zbudować się naszym zespołom, tak, tutaj zespołowi Edgara i tutaj zespołowi PMO z Polski, a wydaje mi się, że to jest praca na zupełnie też innym poziomie, tak. To nie jest taka praca, która koncentruje się na dowiezieniu jednego projektu, a tylko patrzymy w sposób strategiczny, patrzymy bardzo przyszłościowo o tym, w jaki sposób zapewniać najlepszą wartość naszym klientom w Niemczech czy w Europie i tworzyć też ciekawe możliwości rozwoju dla naszych pracowników, tak? Zarówno w zespole niemieckim, jak i polskim. Dlatego to jest zupełnie inny poziom współpracy niż takie standardowo wyświetlane. Mamy międzynarodowy team i mamy międzynarodowy projekt. Oczywiście, tym bardziej, że zależy nam na tym, żeby tę współpracę rozwijać, tak? Czyli żeby ona się kształtowała, zaczynając od tych projektów, które robimy już teraz, ale żebyśmy mogli kontynuować, zdobywać dalsze projekty razem, rozwijać ten wspólny zespół i jakby wykorzystywać maksymalnie wszystkie korzyści, które ta współpraca nam daje. Nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla naszych klientów. O tę rozbudowę zespołu i też waszego biznesu, który reprezentujecie, jeszcze was podpytam w dalszej części naszego materiału, ale jeszcze chciałabym zgłębić to, jak wyglądają takie codzienne zadania waszego zespołu. Bo właśnie ta międzynarodowość, o której ty, Szymon, tak fajnie wspomniałeś, to nie jest taka międzynarodowość, o której mówimy, że ona jest, ale w sumie nie wiadomo jak, gdzie i dlaczego, tylko jest to rzeczywista praca między dwoma państwami, ten zespół jest międzynarodowy. Więc zastanawiam się, jak dla osób, które są w waszych zespołach, wygląda codzienny dzień pracy. Jak podzielone są te zadania między na przykład dwa kraje? Myślę, że kluczowe jest tutaj, żeby powiedzieć, że pracujemy naprawdę jako jeden zespół, tak? Czyli to nie jest tak, że nie wiem, przyjdzie jakaś praca zlecona z jednego zespołu do drugiego, ten zespół to obrabia i przesyła wyniki prac. Pracujemy ręka w rękę. Praca hybrydowa nauczyła nas wszystkich tego, że możemy pracować zdalnie. To nie ma znaczenia, czy siedzimy w Warszawie, w Szczecinie, czy w Krakowie, czy na przykład w Berlinie, Hamburgu, czy we Frankfurcie, tak? Dlatego ta nowoczesna technologia pozwala nam pracować naprawdę ręka w rękę i nie tylko w zespole projektowym, ale również spotykać się z klientem, chodzimy razem do klienta, a ponieważ mówimy o sektorze publicznym, mówimy tu nawet o spotkaniach czy to w ministerstwach, na poziomie landowym, czy federalnym, także uczestniczymy w cyklu całego projektu razem, pracujemy razem, prowadzimy warsztaty, uczestniczymy w warsztatach, spotkania z klientami, to wszystko robimy razem.
Dlatego też dzisiaj jesteście tutaj Razem. razem, dokładnie. Nie podzieliliśmy tego na 2 oddzielne podcasty, żeby pokazać jedną i drugą perspektywę. Edgar, czy w tym temacie chciałbyś ty coś dodać tej pracy? To było bardzo, bardzo fajne określenie, bo ja też sobie tak troszeczkę myślałam o tym, że to są jednak 2 zespoły, a to, co też Szymon powiedziałeś, pokazuje, że to jest jeden zespół pracujący nad wspólnymi projektami. Tak, właśnie to zależy nam na tym, żeby właśnie to podkreślić, tak, że jesteśmy jednym zespołem, jeśli chodzi o pracę, wszystko jedno, czy jest to praca hybrydowa, czy jest to praca z klientem, u klienta, bądź u nas w którymś z biur PWC, tak, i w związku z tym, że pracujemy razem, to podział obowiązków jest dokładnie taki sam, jeśli chodzi o nacisk na poszczególnych członków zespołu, oczywiście dopasowany do danych kompetencji danej osoby, tak żebyśmy się idealnie uzupełniali, ale to dotyczy też również wszystkiego wokół projektu, tak? Czyli uczymy się razem, spędzamy razem wolny czas w sensie jakichś wydarzeń wspólnych, tak? Czy też celebrowania wspólnych sukcesów. To jest wszystko jeden zespół, tak? Całe szczęście mamy takie możliwości, że możemy w tej chwili korzystać z doskonałej infrastruktury, kreatywnej infrastruktury i w Polsce, i w Niemczech, gdzie możemy sobie na przykład spotkać się w Experience Center, zrobić sobie jakiś wyjątkowy event wieczorem, wyjście wspólne i to spaja ten zespół, scala ten zespół i rzeczywiście daje każdemu członkowi zespołu poczucie, że uczestniczy w jednym dużym projekcie i wszyscy nad tym pracujemy wspólnie. A czy mieliście właśnie możliwość też spotkać się tak całym zespołem fizycznie, czy częściej jednak korzystacie z tej opcji hybrydowej, czyli pracy przez komputer w sumie? Z tej opcji hybrydowej korzystamy na co dzień, rzeczywiście w takiej pracy codziennej. Natomiast mieliśmy okazję spotykać się i zespół Edgara był w Gdańsku, ponieważ nasz zespół mieści się i w Warszawie, i w Gdańsku, to zespół Edgara tutaj przyleciał do Gdańska. Byliśmy też odwiedzić naszych kolegów w Monachium, a to były 2 takie większe eventy, natomiast w ramach pracy już projektowych osoby z Polski również jeżdżą do Niemiec, czy to na eventy takie integracyjne, o których mówił Edgar, czy na jakieś warsztaty już bardziej merytoryczne. Tak dopytuję o to, ponieważ wydaje mi się, że to jest naprawdę ogromny benefit, możliwość pracy w jednej firmie, ale tak naprawdę w 2 jednostkach tej firmy. To nie jest normalność, że możemy poznać biznes, który jest w Polsce, biznes, który jest w Niemczech, łączyć te swoje kompetencje. Też tak jak wspomnieliście, uczyć się od osób z innych biur międzynarodowych w tym przypadku, nowych kompetencji, więc zastanawiam się, czy oprócz tego benefitu, jakim niewątpliwie jest możliwość pracy w takim szerokim, różnorodnym, jednym, jak już ustaliliśmy, zespole, czy widzicie więcej benefitów takiego rodzaju pracy w międzynarodowym środowisku i łącząc współpracę między Polską i Niemcami? Znaczy na pewno widzimy bardzo dużo tych benefitów i zdecydowanie jest tak, że dużo się od siebie uczymy, tak? Dla nas jest ważne, żeby to się tak ładnie nazywa po angielsku leading practices, tak? Chcemy te leading practices mieć, zbierać i móc je proponować klientom. I oczywiście portfolio projektów, portfolio doświadczenia PWC Polska, jeżeli dopasujemy je do doświadczenia naszego niemieckiego PWC, no mamy z jednej strony synergię, tak? Bo wiele rzeczy robimy podobnie, robimy wspólnie, robimy razem, czyli możemy od razu działać, tak? Ale uczymy się nawzajem od siebie. Z sytuacji takich, że na przykład team PWC Polska na projekcie klienta polskiego zastosował takie czy inne rozwiązania, co bardzo dobrze działało i teraz sobie możemy to dopasować do naszego niemieckiego klienta i okazuje się, że na przykład jest to coś, o czym normalnie byśmy nie pomyśleli, tak? I działa to oczywiście też w drugą stronę. Także to jest takie no, wzajemne jakby poszerzanie swoich horyzontów na projektach. Jest to dobre dla nas, my się rozwijamy jako pracownicy, jako konsultanci, konsultantki, natomiast dla klientów możemy dopasować jeszcze lepsze rozwiązania i upewnić się, że rzeczywiście jest to takie wszystko jak state of the art, tak? Ja myślę, że z punktu widzenia jeszcze pracownika to co warto dodać,
a to, że dla osób, które mówią dobrze po niemiecku i po angielsku oferujemy pracę, dostęp do projektów, klientów, ludzi, z którymi tutaj na miejscu w Polsce nie mieliby styczności. Tak? To co dajemy możliwość poprzez właśnie współpracę z zespołem Edgara, to jest praca na bardzo skomplikowanych i ciekawych projektach dotyczących tutaj akurat sektora publicznego, czyli bardzo ciekawych zagadnień administracji rządowej, energetyki, ekologii. Także natura tych projektów jest bardzo ciekawa i w Polsce pewnie ciężko byłoby mieć takie doświadczenie. Bardzo Wam dziękuję za ten szeroki opis. Z Waszego doświadczenia, z Waszego też stażu i rozwoju w PWC widać, że Wy myślicie o rozwoju tego zespołu w bardzo, bardzo strategiczny sposób. W kolejnym podcaście mówiącym o współpracy PWC Polska, PWC Niemcy i zespole PMO, konsultantki z Waszych zespołów opowiedzą więcej o tym, jak pracuje się tak już od A do Z, dzień po dniu na tych projektach, ale zastanawiam się, czy wy uchylicie rąbka tajemnicy, na czym dokładnie polega wasza praca. Co wy robicie, aby zachować taką spójność między tymi zespołami, w tym jednym zespole, który jest rozdzielony na 2 różne kraje, na kilka różnych biur. I co należy do waszych obowiązków w ramach tej współpracy? Moim zadaniem jako dyrektora w zespole PMO w Polsce jest zapewnienie strategicznego rozwoju tego zespołu. I jednym z ważnych elementów mojej strategii jest to, że mogę współpracować właśnie z zespołem Edgara. Także myśląc w ogóle i planując pracę klientów, zatrudnienie i rozwój, jednym z kluczowych elementów jest ten element współpracy, tak? I za to również odpowiadam. Na czym to tak polega w większym szczególe? Razem planujemy pipeline projektów, czyli to, co czeka nas w kolejnych miesiącach. Zastanawiamy się nad rekrutacją, czyli kogo, kiedy powinniśmy naszego zespołu zatrudnić, w jaki sposób możemy zachęcić ludzi do aplikacji. Stąd też działamy razem właśnie z Edgarem, żeby wzmocnić tutaj te działania employer brandingowe, między innymi też naszą dzisiejszą rozmowę zaplanowaliśmy, żeby... Tak, to jest w ogóle warte podkreślenia, że Szymon przyjechał do nas z Gdańska. Edgar przebył troszkę dalszą drogę. Z którego miasta w Niemczech przyleciałeś? Z Berlina, także nie aż tak daleko. Nie aż tak daleko, ale jednak kilometrowo Edgar wygrał w tym konkursie. Tak, dokładnie, w tej kategorii konkursowej, czyli jak daleko było do naszego studia nagrań. Edgar, a twoje zadania, coś oprócz tego, co robicie też wspólnie, na czym polegają? Jasne. No, Szymon tutaj bardzo tak miło mówi zawsze o zespole Edgara. Oczywiście istnieje zespół Edgara i pracujemy wspólnie, ale musimy sobie to tak wyobrazić, że jest wiele takich zespołów, tak? Bo nasze projekty dla administracji publicznej w Niemczech dotyczą bardzo szerokiego obszaru. Można go jakby spiąć pod takim hasłem konsolidacja federalnego IT, tak? To są wielkie projekty, wielkie kontrakty ramowe, które dotyczą rozmaitych aspektów cyfryzacji, modernizacji cyfrowej federalnej administracji publicznej w Niemczech. Tak? Czyli naszymi klientami są rozmaite ministerstwa na szczeblu federalnym, w szczególności oczywiście mamy też projekty landowe, ale nasz zespół najwięcej działa wspólnie właśnie na tych dużych transformacyjnych projektach federalnych, gdzie oczywiście taka kompetencja PMO jest absolutnie kluczowa. Tak? W związku z tym, tak jak jest zespół Edgara, tak jest zespół Martyny, zespół rozmaitych innych moich kolegów, tak? I koleżanek, którzy prowadzą te właśnie duże kontrakty ramowe. Więc my koordynujemy nie tylko jakby z naszym tym zespołem, który widzisz teraz przed sobą, ale i z całym szeregiem innych zespołów w Niemczech, które możemy w ten sam sposób wesprzeć, oferując im profesjonalne usługi PMO. Tak? Czyli rzeczywiście jakby możliwość skalowania tego biznesu jest bardzo duża. Te projekty transformacyjne są rozpisane na wiele lat. To nie są projekty, które można przeprowadzić powiedzmy w 3 miesiące tak i zamknąć. To są rzeczywiście projekty, gdzie przez długi czas działamy ramię w ramię z klientem i w związku z tym potencjał tej współpracy jest naprawdę ogromny. Tak?
Te projekty, tak jak opisujecie, brzmią po pierwsze bardzo ciekawie, ale brzmią też jak wyzwanie, żeby się w nich sprawdzić. Więc zastanawiam się, czy wy macie taki idealny profil kandydata, który sprawdza się, czy kandydatki, który sprawdzi się w zadaniach, które na co dzień są do wykonania. Bo tak jak mówicie o tej skali, różnorodności projektów, wiemy z kompetencji, że na pewno język angielski i niemiecki, no żebyśmy mogli się w tym zespole dogadać. Ale co jeszcze z kompetencji jest ważne dla was, gdy patrzycie na kandydatów, że myślicie sobie tak, ta osoba sprawdzi się w tych zadaniach, chcemy w tę osobę zainwestować, douczyć jeszcze kolejnych rzeczy, żeby razem z wami mogła rozwijać dalej ten biznes. Jeśli chodzi o takie podstawowe kompetencje w ogóle w dziedzinie zarządzania projektami, to takie wyjściowe kompetencje to dobra organizacja i komunikacja. Tak? Projekty przede wszystkim polegają na budowaniu relacji, na komunikowaniu się, wymianie informacji oraz na dowożeniu poszczególnych zadań, czyli właśnie tej organizacji. Także to jest taka zupełnie podstawa, tak? Czyli ktoś, kto pamięta o deadline'ach i nie tylko o nich pamięta, ale jeszcze wykonuje zadania przed tymi deadline'ami, przed tymi terminami, to jest ta osoba, która się sprawdzi. To jest baza. Tak? To jest baza. Okej, a z twojej perspektywy, Edgar? Myślę, że przede wszystkim otwarcie na świat, tak? Rzeczywiście taka ciekawość, chęć poznawania nowych ludzi, zarówno jeśli chodzi o nasz zespół, jak jeśli chodzi o klienta. Rzeczywiście no taka, powiedzmy, szeroka skala umiejętności, jeśli chodzi o presję na projekcie, tak? Bo wiadomo, że tego typu projekty mają fazy, które są, powiedzmy, spokojniejsze i gdzie można sobie tak naprawdę w ramach jakiegoś swojego wyznaczonego tempa dobrze to wszystko po kolei odhaczać, tak? Ze swojej listy zadań na dany dzień, no ale oczywiście mamy też fazy, jak na wszystkich projektach, gdzie jest jakieś spiętrzenie, gdzie jest, powiedzmy, więcej stresu. Szymon wspomniał o komunikacji, tak? Komunikacja jest takim naszym non plus ultra, tak? Jeżeli ktoś nie lubi, powiedzmy, komunikować, lepiej się czuje pracując samemu gdzieś tam w kąciku i robić naprawdę świetne rzeczy, ale jakby w takim swoim własnym bubble, tak, to pewnie nie będzie to najlepiej pasująca osoba do nas, tak. To są rzeczywiście koleżanki i koledzy, którzy naprawdę lubią ten kontakt, lubią komunikację, lubią koordynację rozmaitych tematów, a jednocześnie w tym samym czasie potrafią być bardzo precyzyjni, tak, i upewnić się, że rzeczywiście przebieg projektu jest odpowiednio monitorowany, że mamy jakieś tam red flags, jeżeli widzimy gdzieś jakieś opóźnienie czy potencjalne opóźnienie, że sterujemy tym w taki sposób, żeby rzeczywiście ten projekt posuwał się w tym czasie, który planujemy i wszystko było, powiedzmy, dopięte i dopasowane. Bardzo ciekawie i bardzo szeroko opisujecie profil takiego kandydata. Mi z twojej wypowiedzi, Edgar, przyszła do głowy taka myśl, że to nie jest tylko taka komunikacja w rozumieniu, że musimy odpowiednio skomunikować się z klientem, żeby zrozumieć, co ten klient chce nam powiedzieć, też żeby klient zrozumiał to, co my mamy do zaoferowania, ale to jest nieustanna komunikacja w zespole, bo tak jak powiedziałaś, nie pracujemy jako jedna pojedyncza osoba, jednostka i na tym budujemy naszą wartość jako organizacji, tylko cały czas pracujemy w zespole i to w zespole międzynarodowym, więc ten teamwork też wydaje mi się jako taka ważna umiejętność dla potencjalnego kandydata bądź kandydatki, którzy chcą dołączyć do waszego zespołu. Wydaje mi się, że to jest tak w sferze takich bardziej umiejętności miękkich. Komunikacja, pamięć o terminach, taka chęć do zarządzania też projektem, ale może są jakieś takie też techniczne umiejętności, na które zwracacie uwagę, może nie u osób, które są na początku swojej kariery zawodowej i dopiero zaczynają wchodzić w temat zarządzania projektami, w temat PMO, ale może te techniczne wymagania są dla osób, które mają już trochę więcej doświadczenia i na przykład myślą o zmianie organizacji na inną i pozostaniu przy tej ścieżce kariery, albo wykorzystaniu swojego doświadczenia z poprzedniego zawodu, aby rozwijać się w zespołach PMO. Więc gdybyście mogli jeszcze opowiedzieć o takich kompetencjach, które mogą być kluczowe dla osób, które już kilka lat są na rynku pracy i myślą o swojej dalszej karierze, w którą stronę ona może pójść. Dobrze, to może zacznę od tego, że na pewno nie patrzymy na doświadczenie z żadnej konkretnej branży. Tak? Doświadczenie pokazuje nam, że
Przychodzą do nas ludzie z bankowości, z ubezpieczeń, z budowlanki, z medycyny. Te dwa ostatnie słowa, budowlanka, medycyna, trochę dziwią, ale rozumiem, że takie osoby odnajdują się w waszych zespołach, skoro też o tym wspominasz. Jak najbardziej, ponieważ projekty dotyczą wszelkich dziedzin naszego życia, tak naprawdę, tak? A projektem może być zorganizowanie przyjęcia urodzinowego dla siebie lub dla dziecka, projektem jest wykonanie operacji, projektem jest wybudowanie mostu, projektem jest digitalizacja dowodu osobistego przez rząd federalny. Więc wszystko może być projektem, dlatego też doświadczenie z wszelkiego rodzaju branż jest dla nas ciekawe. My jesteśmy na to jak najbardziej otwarci. Ale to bardzo ważne, że o tym wspominasz, bo to może być też nieoczywista ścieżka rozwoju dla kogoś, kto pomyśli, fajnie brzmi ten zespół PMO, ale niekoniecznie może z moim doświadczeniem, więc takie przykłady, tak jak mówisz, od organizacji urodzin dla siebie czy dla dziecka przez digitalizację dowodu osobistego, pokazuje przekrój tego, jakie my kompetencje, które zdobywamy po prostu na co dzień, funkcjonując w społeczeństwie, możemy wykorzystywać w takiej pracy. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny punkt dla osób, które też myślą o przekwalifikowaniu się albo spróbowaniu czegoś nowego, ale żeby to nam też nie umknęło, mamy jeszcze tę osobę, która rozwija się w zespole PMO i chce rozwijać się dalej, ale może w innej organizacji niż jest dotychczas. To na co wy patrzycie uwagę przy rekrutacji takich osób? Jakie kompetencje tutaj będą dla was kluczowe? Na pewno ja wrócę do tego basicu, czyli te podstawowe kompetencje zawsze będą dla nas ważne, czyli ta komunikacja i dobra organizacja. W doświadczeniu danych osób patrzymy też, w jakiego rodzaju projektach brała udział, jakie duże były te projekty, jakich budżetów dotyczyły i w jakich metodologiach też te projekty były, że tak powiem, dowożone, tak? Czy to były bardziej jakieś tradycyjne, czy to i nowoczesne, bardziej zwinne podejście do zarządzania projektami. Myślę, że to też jest kluczowa informacja, co powinno znaleźć się w takim razie w CV, żeby to CV wybrzmiało w odpowiedni sposób i zainteresowało rekrutera i was docelowo na tyle, aby porozmawiać też z tą osobą. Dużo mówimy o tym, jakich kompetencji szukamy u potencjalnych kandydatek do waszego zespołu, ale mamy też masę osób, która już teraz pracuje na wspólnych projektach, nad którymi pracujecie, którymi zarządzacie i zastanawiam się, jak wy już w tym momencie dbacie o to, aby te osoby rozwijały się w ramach tego zespołu. Słyszałam o Akademii PMO, ale może jest więcej inicjatyw, o których możecie opowiedzieć w tym właśnie kontekście rozwijania już tych osób, które mamy na pokładzie, aby zdobywały nowe kompetencje i mogły realizować też kolejne projekty. Czyli myślę, że o Akademii PMO za chwilę opowie nam Szymon, natomiast ja powiem może konkretnie, jeśli chodzi o te nasze projekty sektora publicznego w Niemczech, właśnie te duże projekty transformacyjne. Oczywiście, jeżeli przychodzi do nas nowa osoba, czy jest to ktoś, kto właśnie zaczyna po raz pierwszy pracę w PwC, czy ktoś, kto do tej pory na tego typu projektach nie pracował, z naszej strony staramy się taką osobę przygotować jak najlepiej do pracy na tych projektach. Także mamy określone metodologie, które są preferowane przez sektor publiczny, bądź wręcz wymagane na szczeblu federalnym. I oczywiście przygotowujemy osoby pracujące na takich projektach do stosowania tych metodologii. Są też oczywiście sytuacje, gdzie są pewne preferencje co do stosowanych metod. Może nie jest to obowiązkowe, ale wiemy, że dany klient na przykład lubi, jeżeli przygotowujemy mu rzeczy w pewien określony sposób. No więc oczywiście też staramy się przygotować te osoby do pracy w takim środowisku projektowym, tak? Czyli nie ma co się obawiać, że teraz zaczynam tutaj i okazuje się, że mam pracować dla niemieckiej administracji publicznej na projekcie niemieckojęzycznym i ja nie wiem, jakie oni tam będą mieli wymagania. Spokojnie, do wszystkich przygotowujemy i to jest taki proces nie dziś szkolenie, jutro realizacja, tylko to jest proces ciągły, tak? Ponieważ pracujemy razem jako jeden zespół. Wspominaliśmy i Szymon i ja o tym, że uczymy się od siebie.
No więc nie tylko uczymy się od siebie, ale też przygotowujemy się wspólnie. Czy rozumiem, że to jest takie merytoryczne wprowadzenie, też to takie proklienckie bardzo wprowadzenie, że podajecie informacje, które dla was są oczywiste, ale dla nowego człowieka na projekcie mogą być pewnego rodzaju zaskoczeniem czy nowością. Zastanawiam się też, czy w tej całej metodologii i takim wprowadzaniu nowego pracownika do waszego zespołu jest też taka możliwość otwartego zadawania pytań, że czegoś się po prostu nie wie. Czy jest zawsze konsultant, konsultantka z dłuższym doświadczeniem, z wyższym stanowiskiem, do którego można, albo do której można się zwrócić z zapytaniem, jak to powinno wyglądać, bo robi się coś po raz pierwszy. Czyli szczególnie osoby z doświadczeniem powiedzmy 2-3 lat pracy na tego typu projektach, to zazwyczaj są osoby na szczeblu senior associate, to są koleżanki i koledzy jakby predysponowani do tego, żeby pomóc nowym pracownikom właśnie no jakby dotrzeć się na tych projektach, tak? Czyli na pewno nikt nie będzie pozostawiony samemu sobie, tylko rzeczywiście idziemy razem i upewniamy się, że każda osoba, która wchodzi do takiego teamu, może sobie spokojnie czuć się z dnia na dzień coraz pewniej i optymalnie realizować swoje właśnie no, umiejętności, które na tym projekcie będziemy stosować. To też jest chyba dobry sposób, żeby poznać to, w czym się jest naprawdę dobrym, a o co po prostu można podpytać kolejne osoby. Została wspomniana Akademia PMO. Jestem ciekawa, co to jest za projekt, bo tutaj Edgar bardzo, bardzo płynnie i bardzo zwinnie, tak szybciutko przekazał temat do Szymona. Dziękuję, Edgar, bardzo. Tak, Akademia PMO to takie kompleksowe podejście do szkolenia ludzi, którzy rozpoczynają swoją karierę w project managemencie. Czyli dla osób, które albo tego doświadczenia jeszcze nie miały, albo jakieś takie początkowe. Dokładnie, Okay. Zgadza się, tak. I jest to takie kompleksowe podejście, są to i bardzo praktyczne treningi, od takiego wprowadzenia do świata projektu przez poszczególne kluczowe elementy, takie jak planowanie czy budżetowanie, oraz taki pakiet mentoringowy, gdzie z jednej strony albo osoba patrzy, jak osoba już bardziej doświadczona wykonuje pewne zadania, lub z drugiej strony pod nadzorem osoby bardziej doświadczonej ktoś zaczyna po raz pierwszy wykonywać już realnie zadania związane z project managementem. Super, brzmi to naprawdę mega ciekawie. Pytanie takie z mojej strony, to jest dostępny program dla wszystkich nowo zatrudnionych osób, czy to jest jakaś część osób, która kwalifikuje się do tego rodzaju akademii? Wszystkie osoby, które dołączają do naszego zespołu, przechodzą przez akademię. Nie zawsze w pierwszym czy w drugim miesiącu, ponieważ robimy to wtedy, kiedy uzbieramy też grupę, żeby był efekt skali, ale każdy ma możliwość uczestniczenia w akademii. Super. To są te basiki, o których tak mówiliście, nawet jak podpytywałam was o doświadczonych pracowników, którzy mogą do nas dołączyć, czyli każdy musi mieć odpowiednią basic knowledge, żeby zacząć tę pracę w odpowiedni sposób. Nie wiem, czy to będzie dla was łatwe, czy trudne pytanie. Po tym wszystkim, co powiedzieliście, myślę, że ciężko będzie podsumować w takich głównych punktach, dlaczego warto jest dołączyć do zespołu PMO, bo cała ta rozmowa dla mnie jest takim potwierdzeniem, że warto, ale chciałabym jeszcze usłyszeć od was takie z waszego doświadczenia główne punkty, dlaczego warto jest dołączyć i dlaczego też wy tworzycie ten zespół z takim zaangażowaniem, że pojawiliście się tutaj i z Gdańska, i z Berlina o wczesnej porze. Patrząc z punktu widzenia project managementu i rozwoju kariery w project managemencie, jest to na pewno jeden z zawodów przyszłości. Tak jak teraz ciężko pewnie jest powiedzieć, tato, kim mam być, żeby było ciekawie i z sukcesem w przyszłości. Ciężko nam jest na takie pytania odpowiadać, ale na pewno w takiej przynajmniej średnim okresie project management to jest ta dziedzina, która będzie na fali. Tak? Project managerów na pewno już nam brakuje i będzie nam jeszcze brakować jeszcze więcej w przyszłości. Mówimy nawet o takim zjawisku jak nie wiem, ekonomia projektowa czy gospodarka oparta o projekty, tak? A wszystko się zmienia na świecie, tak jak mówimy, przez co firmy przechodzą też przez duże programy transformacyjne, a one ciągną za sobą właśnie mnogość projektów, tak? A każdy projekt wymaga project managera, tak? Nawet jeśli nie zawsze jest to nazwana czy dedykowana osoba, jednak w tych bardziej skomplikowanych projektach jak najbardziej tak. Dlatego jest to zawód... Myślę, że często nie jednego, tylko to są raczej grupy, prawda? Dokładnie, tak. I dzięki temu też, że właśnie
jest dużo tych projektów w wszelakich dziedzinach i też o zróżnicowanej stopniu złożoności. Mamy proste projekty, czasami one są bardziej na poziomie strategicznym, złożone, czasami się grupują w programy, potem w portfele, więc bardzo łatwo można narysować taką ścieżkę kariery, jak mogę się rozwijać jako project manager, program manager czy portfolio manager. Też na pewno jest to zawód, który jest przyszłościowy. Tak jak mówisz też o tym, że można sobie narysować taką linię rozwoju, jak może wyglądać nasz rozwój w PMO, to mam takie wrażenie, że to nie jest tylko kwestia wskakiwania na kolejne wyższe grade czy stanowiska w danej organizacji, ale to też jest właśnie przez tę mnogość projektów bardzo ciekawy proces, bo można sprawdzić się, mając już kilka lat doświadczenia, w czymś zupełnie nowym, wykorzystując te kompetencje, które już się zdobyło, więc ta praca chyba nie może się po prostu znudzić. Cały czas może spotkać nas coś nowego, nowy projekt i nowe zadania. Jak najbardziej, tak. Ja mówiłem o wielu różnych branżach wcześniej. Edgar tutaj jest przedstawicielem zespołu publicznego, ale co to znaczy też zespół publiczny, tak? To jest wszędzie tam, gdzie jest administracja, ale te projekty też dotyczą digitalizacji, szerokiego IT, ekologii, energetyki. Także nawet będąc, można by pomyśleć, w zespole, który dotyka świata publicznego, nadal ten świat jest bardzo, bardzo szeroki i tam mogą być projekty, które dotyczą przeróżnych dziedzin. Super, dzięki wielkie, Szymon. Edgar, z twojej perspektywy, dlaczego warto? No na pewno ze wszystkich tych powodów, które podał Szymon, plus ja bym jeszcze dodał właśnie to, że pracujemy naprawdę w tym międzynarodowym środowisku, tak? Czyli to nie jest tylko zdobywanie tej wiedzy z zakresu PMO, z dobrych projektów, powiedzmy, narodowych, tak, w danym kraju, czy tam w danej, powiedzmy, geography, jak mówimy w ramach naszego PWC Network, ale jest to rzeczywiście taka codzienna praca w międzynarodowym środowisku, tak? Czyli mamy od razu doświadczenie nie tylko z PMO, ale PMO na szczeblu międzynarodowym, w międzynarodowych zespołach, w zespołach, które jakby rozwijają się i starają się wydobyć z poszczególnych członków tego zespołu te najlepiej pasujące kompetencje, tak? Czyli jeżeli popatrzymy z perspektywy PWC, no to rzeczywiście tutaj spełniamy absolutnie pod każdym względem nasz PwC purpose, tak? Mamy rzeczywiście te sytuacje, w której ta transformacja powoduje wymierne korzyści dla naszych klientów, ale oczywiście kim są de facto ci końcowi odbiorcy, tak? To są obywatele i obywatelki, to są przedsiębiorcy, tak? To są jakby w szerszym tego słowa znaczeniu społeczeństwo, tak? Czyli no, dla nich pracujemy, tak? Czyli mamy jeszcze poczucie tego, że to, co robimy, koniec końców, ma przecięcie na to, jak funkcjonuje dany kraj w takich codziennych operacjach, które dotykają każdego z nas. Bardzo ciekawie o tym opowiadacie. Myślę, że w momencie, kiedy ktoś chce rozwijać się w tym obszarze, wasza wypowiedź, cała ta rozmowa w ramach naszego podcastu, to jest informacja, że warto tę karierę rozpoczynać i rozwijać dalej w strukturze PwC. Mi było bardzo miło was słuchać, dlatego pozwolę sobie na jeszcze jedno pytanie. Jak wyglądała wasza ścieżka kariery? Bo dla mnie po tej naszej dzisiejszej rozmowie jesteście takimi chodzącymi sylwetkami osób, które potrafią w świetny sposób opowiedzieć o tym, czym zajmuje się zespół PMO. Zastanawiam się, jak wy trafiliście do tego obszaru, jak rozwijaliście się w ramach PwC, że teraz możecie z takiego bardzo strategicznego punktu, w też bardzo prosty sposób opowiedzieć, kogo my potrzebujemy, dlaczego robimy takie projekty i dlaczego też widzimy w nich taką wartość. Dla mnie to 13 rok pracy w PwC. Tak, 13 rok. Szymon, gratulacje. Dziękuję pięknie. Zaczynałem w Warszawie w dziale audytu zewnętrznego dla klientów sektora finansowego, a to były moje pierwsze 3-4 lata pracy w PwC. A potem przeniosłem się do konsultingu, gdzie pracowałem na dużych międzynarodowych projektach związanych z godnością wymagań dla instytucji finansowych. I od ponad 6 lat mieszkam już w Gdańsku. Tam pomagałem budować duży zespół PwC w Gdańsku,
I od ponad 3 lat zajmuję się właśnie już tym konkretnym działem, czyli zarządzaniem projektami. Także też w trakcie mojej pracy w PWC zmieniałem działy, zmieniałem te projekty, także wiem, jak bardzo można fajnie zbudować bogate doświadczenie właśnie przechodząc z projektu na projekt, kumulując to doświadczenie projektowe, i teraz staram się tworzyć takie możliwości właśnie dla ludzi w moim zespole. Ale też z twojej historii bardzo fajnie wynika to, że można szukać nowości cały czas zostając w jednej organizacji. Jeżeli ta kultura organizacyjna, wartości, ludzie, z którymi pracujemy, jakość projektów, które wykonujemy są satysfakcjonujące i cały czas można się czegoś nauczyć, to nie trzeba też szukać na rynku, bo PWC jest tak duże, że można znaleźć tutaj tyle zespołów, a nawet jeszcze więcej niż te, które wymieniłeś. Szymon, jeszcze raz gratulacje, 13 lat. Za każdym razem teraz, jak pomyślę sobie, że 2, 5 czy 7 lat to dużo, to będę miała przed oczami ciebie i 13 lat. Dziękuję. Edgar, a jak to wygląda u ciebie? Nie wiem, czy pobijesz 13, ale jak coś to jest, to na to gotowe. Zależy, jak na to spojrzymy. Znaczy 13 lat w PWC na pewno nie pobiję. Ja jestem w PWC od początku 2018 roku, także trochę mi jeszcze brakuje do laurów Szymona. Natomiast jeśli chodzi o pracę w konsultingu, to mam doświadczenie od 2005 roku. Tak? Moje pierwsza styczność z konsultingiem, pierwsze projekty w konsultingu to był koniec 2005 roku, także też już parę lat minęło. I miałem możliwość porównania, jak wyglądają projekty w rozmaitych firmach. Tak? Zaczynałem od firmy, powiedzmy, takiej, która jest, jak się patrzy na PWC, gdzieś średniej wielkości, tak? Też duża międzynarodowa firma, ale średniej wielkości. Później pracowałem w takim bardziej butiku konsultingowym, chociaż też nie wiem, czy 1000 osób to jeszcze jest butik, ale na pewno znacznie mniejsza firma niż PWC. No i teraz PWC jako rzeczywiście ten ogromny, globalny network. Także myślę, że ta ścieżka pozwoliła mi porównać, w jaki sposób prowadzi się projekty w rozmaitych wielkościach firm konsultingowych. Natomiast takim wspólnym mianownikiem dla mnie były zawsze projekty duże, międzynarodowe, transformacyjne. Jeśli chodzi o temat, to bardzo często właśnie cyfryzacja, tak? Czyli wszystkie procesy związane z modernizacją administracji publicznej za pośrednictwem cyfryzacji. Także to bardzo dobrze pasuje do tego, co robimy teraz i oczywiście mam wielką satysfakcję z tego, że możemy, pracując razem, rozwijać taki właśnie, powiedzmy, no bardzo obiecujący międzynarodowy zespół, który na pewno będzie robił coraz więcej ważnych wspólnych projektów. I do tego zespołu dzisiaj was zapraszamy. Link do otwartych rekrutacji, do ogłoszeń rekrutacyjnych znajdziecie w opisie naszego podcastu. Szymon, Edgar, bardzo dziękuję wam za dzisiejszą rozmowę i życzę powodzenia w kolejnych projektach. Dzięki, Kasiu. Dzięki, Bardzo Edgar. dziękujemy. Dziękuję, Szymon.